Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam w części drugiej ekspresu pod tytułem Kakałko. Słuchajcie, w zeszłą sobotę dotarliśmy do punktu, w którym już uruchomił się przepływ wody przez grupę tego ekspresu. No ale nie działał jeszcze tędy. Decyzja, robimy to na tip-top, tak jak mówiłem pierwotnie, wymieniamy te dwa elektrozawory i masz Dzido działać. Także zapraszam na kontynuację naprawy. Słuchajcie, zabieramy to, co nam tu będzie przeszkadzać, no i zabieramy się za robotę. Czyli znowu trzeba wydobyć grzałkę, bo no trzeba ten ekspres w końcu odpalić i go sprzedać, tak? Na tym to polega. Musimy się wydostać do całego tego bloku elektrozaworów, tutaj dwóch, dobrze mówię. No i lecimy, słuchajcie, z tematem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mieliście podsumowanie poprzednich kosztów. Dojdą na pewno te dwa elektrozawory. Nie będziemy się tu bawić w czyszczenie, słuchajcie, nie będziemy się tutaj babrać w kupie. Wymieniamy to wszystko. Ekran niech sobie tu leży. A tu są śrubki, słuchajcie, czyli to nie były te. No dobra. Jak mówię, śrubki DeLonghi są uniwersal. Mamy dostęp do zaworów. Tylko aby nie pomylić, słuchajcie, bo to dosyć ważne, nie pomylcie tych przewodów, no bo wiadomo, one są przypisane do każdego zaworu, to ja sobie do spustowego, a w ogóle sobie tak zaznaczę. Raz, jedna kropka, dwie kropki, trzy kropki, cztery kropki. Od zewnętrznej, słuchajcie, widzicie, najprostsza metoda, bo teraz mogę sobie te przewody porozpinać i nie muszę pamiętać, no pod warunkiem, że nie zmarzę tego ręką. Nie muszę pamiętać, który jest który. Wrzucę sobie uszczelki, żeby potem zrobić porządek na biurku. Wyciągamy. Jeden, drugi, słuchajcie, trzeci i czwarty. Wiązka na bok. Dobrze by było ten trójniczek wypiąć, trzeba sprawdzić jego drożność oczywiście. Czyli zawleczka, out. Mamy to. Czy on mi tu wyjdzie? Czy on mi tu nie wyjdzie? Może być problem przez grzałkę. Dobra, wykręcamy te elektrozawory od spodu. Nie ma się nad czym zastanawiać. Jeszcze sobie wypnę. Pamiętajcie, jak to było. Ten przewód, który idzie do infuzora. Dobra, żeby sobie tu jeszcze więcej luzu złapać. No i kręcimy jeszcze uziemienia. Uziemienia akurat dowolnie. Ważne, żeby było. Na zapinki przewody, więc trzeba złapać za zapinkę, słuchajcie, i wyciągnąć. O! Już prawie uwolniliśmy orkę. No to co? Lecimy po kolei, słuchajcie, tu nie ma się co zastanawiać. On jest na jednym wkręcie tylko przyłapany. Sprawdźmy to. Wykręcamy. Jeden wkręt poszedł. Nie no, jest na dwóch, czyli musimy całą tą tacę wykręcić. To zróbmy to. Dobra. Zaczyna nam to wychodzić. Teraz nam też wyjdzie ten trójnik. Dobra. Teraz tak, żeby za bardzo nie pomylić, czyli próbuję to wypleść z tych przewodów. No chodź tu, Dzido. Dobra. Trójniczek. Może być zapchany, powiem wam, że może być zapchany, ale dobra. Póki mam tutaj to wszystko w jednym miejscu, żeby nie pomieszać, sprawdzamy kolejność, słuchajcie. Dwójka, jedynka. Dwójka, jedynka, czyli idzie tak, jak ten. Nie pomylcie, żeby tego ponownie nie rozkładać. Wykręcamy kolejny wkręt. Wiecie, nie rozbierzcie też całości, oczywiście ja mogę sobie potem cofnąć film, ale jak się rozbiera krok po kroku, to nie pomylicie wężyków. No to jest plus. Niezaprzeczalny. Przydałyby się uszczelki. No i lecimy z tematem. Uszczelka jedna. Wypinamy. Wypinamy kolanko.
było właśnie. Więc teraz musimy przyłapać ten oto element. On jest tutaj na jednym wkręcie i na tym, słuchajcie, widzicie, tu wystaje taka prowadnica wystająca, która wchodzi nam tu. Teraz trzeba to mocno tu złapać, bo to w nowe elektrozawory ciężej się wkręca. I siedzi sztywno gitareczka. Gitarencja. No to zaczynamy układanko. To idzie na zewnątrz, to idzie na zewnątrz. To idzie tu, tylko oczywiście nowa uszczelka. No i składamy. Ostatnia zawleczka leży. Tutaj będzie trochę gimnastyki, żeby to włożyć. Zwłaszcza, że mi uszczelka wlazła do środka. Zawsze możemy sobie odpiąć od infuzora ten wężyk. Wtedy nam będzie łatwiej tu wpiąć, ale spróbujmy bez tego. Trochę słabo pomaziałem tą uszczelkę. Zawsze wtedy ciężej wchodzi. Przewody tu. Wężyk do środka. Można dopchnąć. I zawleczka, mili Państwo, już wjeżdża. Wjeżdża nam zawleczka. Nawet to tutaj pasuje, jakby stąd było, słuchajcie. Dobra, wężyki mamy hydraulicznie, mamy to wszystko podłączone. Teraz ten wężyk trzeba tutaj wydostać na zewnątrz. Coś tu powiązałem, słuchajcie. Ważna rzecz, zanim tutaj cokolwiek, to trzeba wpiąć tak, uziemienie, żeby nie zapomnieć. Cyk, jedno. I w tym momencie mamy, słuchajcie, wszystkie możliwe elektrozawory w tym ekspresie wymienione. Zobaczymy, czy pomogło, nie? Ciekawe. No i teraz ta wiązka ponumerowana, czyli mamy tak, 4 na koniec. Zamawiałem do tego ekspresu elektrozawory. No dobra, ale elektrozawór mamy wymieniony 230. Żeby nie przerabiać, wymieńmy cewkę. Bo tak to by trzeba było przerabiać. Nie zwróciłem na to uwagi. Czasami tak jest, słuchajcie, zamawiacie części do danego ekspresu, one bywają uniwersalne. Trzeba zwracać na to uwagę. Już wam pokazuję, o co chodzi. Cewki są tak samo, jeśli chodzi o napięcia, prądy są takie same, ale różnią się. Spójrzcie, to widać, nie? O. Ta ma węższe wsówki, bo tu też mamy 230 V, 50 Hz, 13,5 A, voltampera. Dokładnie te same parametry, ale ta ma ewidentnie, spójrzcie, węższe wtyczki. No ale to nie stanowi problemu, bo tu nie cewka była problemem, mam nadzieję. No będziemy się martwić zaraz, tak? Więc wymiana samej cewki, elektrozawór jest nowy i problem zażegnany, tak? Cewki naprawdę bardzo rzadko się psują w DeLonghi. Ja nie pamiętam, no bywa, że wybuchają, robią się jakieś zwarcia, ale to są pojedyncze przypadki. Generalnie ja nie pamiętam, żebym miał problem. No ostatnio wymieniałem jakąś cewkę w jednym z ekspresów, ale tam był problem z elektroniką w DeLonghi. No i wywaliło aż cewkę. Takie zwarcie się zrobiło. Problem mamy zażegnany. Tyczunia. 4, 3, zaraz wam to pokażę. O, a tu już na tym elektrozaworze są szerokie wtyczki, więc trzeba sobie radzić, słuchajcie. Tak jak mówię, cewki rzadko bywają problemem, przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika. No i jak widzicie, 4, 3, 2, 1, wszystko się zgadza. To możemy wsunąć, tylko jeszcze właśnie nie zapomnijcie o spuscie, o kanale spustowym, w którym odparowywana jest między innymi grzałka. Teraz trzeba to ładnie tu ułożyć, nie przycinając żadnych przewodów. O, nawet weszło. Nawet, słuchajcie, ładnie weszło. Tu jeszcze przewody przyciąłem. To wszystko powinno iść dołem. O, tu mamy, słuchajcie. To co? Odpalamy maszynę. Woda jest. Jeszcze oczywiście, słuchajcie, checklista jest obowiązkowa. To siedzi. Tu mamy wszystko powpinane. Elektrozawory plus komplecik uszczelek wymienione. Oczywiście, jeśli to wszystko zadziała, to na końcu filmu zobaczycie gdzieś tutaj w tym rogu. No, zobaczymy, gdzie to się pojawi. Podsumowanie kosztów. Przypominam. 1, 2, 3 elektrozawory, końcówki grzałki, uszczelki, nowy infuzor. Sprawdźmy to.
Ekspres jest już odpalony. Dajmy tutaj pojemniczek. Gdzie ty masz guzik do włączania? To. Dobra, słuchajcie. Patrzymy, co się dzieje. Nic niczego tu złego nie dotyka. I odpalamy maszynę. Ja się aż odsunę. Od razu sprawdzamy, czy nic się nie leje. Różnie może być, słuchajcie. Strzelają elektrozawory, słychać. Nagrzewanie. To czekamy. Słychać od razu, że idzie woda do infuzora, bo to specyficzne takie piski. Ja oczywiście będziecie widzieli moją głowę, ale muszę tutaj obserwować, czy nic tu nie cieknie, czy nic nie płynie, żeby się nie zrobiło zwarcie. No widać, że woda gorąca, bo paruje. Gdzieś tu miałem rzucony ten... Strzelają, nówki sztuki słychać. Nagrzewanie. Na razie jest suchutko, słuchajcie. Na razie jest suchutko. Tam z tyłu widzicie kakałko, czyli do czekolady dzbanek. Grzałka pary się nagrzewa, też słychać, czyli ta. Czekamy. Nie jest zimno w firmie, więc to nagrzewanie może chwilę potrwać. Jeśli nic nie popsułem. Konieczność odkamieniania, wiadomo, on nie był odkamieniony. Znaczy ja go odkamieniłem, ale ręcznie, bez programu odkamieniania. No dobra, to sprawdźmy tą gorącą wodę, słuchajcie, która tutaj nie działała. Czy problem mamy rozwiązany? Widzicie? Ożył! Ożył, słuchajcie! No to co? Niech on się przeleje. Symulator mleka na początek. Jak się to otwiera? Dobra, nie marnujmy wody. Słuchajcie. It's alive! Cieszę się, bo trochę pracy nad nim było. Za chwilę, jak to wszystko zadziała, za chwilę zobaczycie podsumowanie kosztów. I pamiętajcie, ja to jeszcze powiem, zanim odpalimy to mleko. Pamiętajcie jedną rzecz, bo czytam wasze komentarze, naprawdę staram się nawet na wszystkie odpowiadać. Niektórzy mi mówią, że jestem świrem. Pozdro dla kumatych. Staram się na nie odpowiadać. Pamiętajcie, bo jak sobie kupicie jakiś ekspres, wiecie, prywatnie mówię, tak we własnym zakresie w domu, w swoim domowym warsztacie, kupicie sobie ekspres, nie wiem, za 500 zł, wymienicie części za 200 i sprzedacie za 1000, no to jesteście 300 do przodu, bo wasz czas nie kosztuje. Pamiętajcie, w firmach pracując, pracownik kosztuje, czas kosztuje. To się tak wprost nie przekłada, słuchajcie, że na przykład tu włożyłem części, zaraz zresztą zobaczycie podsumowanie, jakie były koszty. Części za 1000 zł, sprzedam za 2000, to zarobiłem 1000 zł. To się w firmie w ten sposób nie kalkuluje, pamiętajcie o tym. Wracając do maszyny, bo jeszcze, no, na razie uruchomiliśmy wszystkie tryby. Może jeszcze zróbmy kawkę, tylko spojrzę, czy tu żadna śrubka nie wpadła. Zróbmy kawkę, bo to też jest kluczowy element. A ja w tym czasie zorganizuję symulator mleka. Ja w ogóle nie umiem obsługiwać tego ekspresu. Na maksa moc. Espresso. Niech on robi kawę. Ja mam tu przygotowany symulator mleka. Ale zaraz chcę, nie będę go brudził, ale chcę zobaczyć, czy ten pojemnik na czekoladę działa. Nie chcę go brudzić czekoladą, odpalimy go na sucho, zobaczymy, co tam się dzieje w tym pojemniku. Robi się kawa, wszędzie jest sucho, super. Ja w tym czasie już wyjmę końcówkę. No kawa widzicie, nie widzicie. Ale zaraz zobaczycie, kawa się parzy. Espresso, czyli szybciutko. Uszczelki jeszcze do wymiany. No nie będę wam tu już wymiany uszczelek wszystkich pokazywał, bo część jest już wymieniona, nie ma to najmniejszego sensu. To jest jakby w każdym ekspresie norma. Na cappuccinę i teraz chciałbym samo mleko. Tylko wiecie co? Fajnie jakbyście widzieli. Tu się nic nie dzieje, wszędzie jest sucho. No będziecie widzieć. Ekranik też do was, żebyście widzieli. Lecimy. Flat white, macchiato, para, pianka mleka. No niech będzie. O co tu chodzi? Nie chcę. Wiecie, ten ekspres jest dosyć mocno programowany. Dobra, zróbmy cappuccino. Pokrętło na cappuccino jest. No to działamy. Czy poleci para? Dzbanek oczywiście do wyczyszczenia, ale widzicie.
Jest to pianka, mam nadzieję, jak zdążę to wam pokażę. Tak, to jest bardzo gęsta pianka, oczywiście symulator mleka. Działa. No dobra, niech on zrobi tą kawę, bo ja jestem niezmiernie ciekawy tego gościa. Nigdy tego nie używałem, słuchajcie. Nie wiem, jak to działa, nie mam zielonego pojęcia. Nie chcę też go brudzić, nie kupowałem czekolady. No wiecie, to jest nówka sztuka, potem to trzeba dokładnie pucować. To też jest dla mnie jakiś taki element. Nie przejmujcie się tym stukaniem. Wiadomo, trzeba go tu poruszać, poukładać wszystko teraz. Dobra, dobra, stop. I co? No zobaczmy, co się stanie. Nie będę nalewał wody. Ja chcę zobaczyć, co się stanie. Tylko ja nie wiem w ogóle, jak to uruchomić, słuchajcie. Dobra. Nie będziemy robić clean w tej chwili. Też by dobrze było, żebyście widzieli, co ja tu na tym ekranie mam. Cofamy trochę. No i co? Wyciągamy tego gościa. Wkładamy tego gościa. Patrzcie, pasuje nawet. Cud. O. No i teraz ja nie wiem, co mam zrobić, więc rozkminiamy razem, słuchajcie. Espresso macchiato. Czekolada. No. Ale to nie ma żadnej wylewki. Jak to ma stąd wylecieć ta czekolada? Ja się pytam. Nie wiem. Sprawdźmy, co się stanie. Czekolada. On tu będzie pewnie nas instruował. Filiżanka, gęstość, coś tam. Włóż mieszadło czoko do dzbanka, etap 2 z 5. No jest mieszadło czoko, czyli to takie ze śmigiełkiem. Wlej mleko lub wodę do żądanego poziomu. No macie, jedna filiżanka, dwie filiżanki, tak to rozumiem. Dolej czekoladę w proszku z lejka. Okej. To już przyszły właściciel będzie sobie rozkminiał. Słuchajcie, mówiłem wam w pierwszym odcinku tego filmu, że to jest jak plan wilczego szańca. Zamknij pokrywę i włóż dzbanek, naciśnij OK, aby rozpocząć. Filiżanka, gęstość mała, czekolada. Widzicie? Magia! No wiadomo, tu powinien być płyn, ale... Jestem pod wrażeniem, słuchajcie. Działa to! O, teraz podgrzewa. Kurna, jak to fajnie działa, słuchajcie. No wiadomo, no tutaj się nic nie zrobi. Tu jakie wyloty! Panie kochany! Jak ciuchcia! No i idzie nam pasek postępu. Pierwszy raz w życiu na oczy widzę, jak ten ekspres działa, słuchajcie. Ej, nawet mi zapachniało czekoladą, ale to chyba autosugestia. Widać chyba, że jestem zadowolony, że to działa. No słuchajcie, wiem, że to trwa, ale dajmy mu się zakończyć temu procesowi, bo sam jestem ciekawy. Jeszcze chwila. Mamy sukces, słuchajcie. Tu wam się teraz pokazuje podsumowanie kosztów. Kosztów tylko i wyłącznie części. No bo... Gotowe. Słuchajcie. Mamy pełen sukces. Kupiec, który już jest na ten ekspres, tak jak mówiłem, będzie zadowolony. Rewelacja. Podsumowanie kosztów już pewnie widzieliście, bo to w postprodukcji się tu pojawia. Napiszcie, co sądzicie o takich ekspresach. Ten ekspres nowy kosztuje coś tam koło 6,5 tysiąca? Coś takiego, no wiadomo, używany nie. Podsumowując, elektrozawór wymieniony, trójdrożny, ten ślepy, dwudrożny plus spustowy, czyli 3 elektrozawory, końcówki grzałki, wszelakie uszczelniacze, czujnik NTC, jeden, drugi, infuzor, plus tego dzbanka nie było w komplecie, ja go musiałem dokupić. To jest komplet. I tyle. Słuchajcie, działa! W końcu! Część druga, a tak naprawdę trzecia, bo rozpoczynaliśmy tę pracę na live'ie. No i teraz tylko co? Dopieścić, poskładać, dogadać się z kupcem na ostateczną kwotę i niech służy! Słuchajcie, tyle z mojej strony. Partner kanału, przypominam, firma Nord.pl.
Portal Naprawiaj Nie Wyrzucaj, linki wam się właśnie tu na dole wyświetlają. Części RTV, AGD, części te wszystkie zostały wymienione w opisie filmu z linkami do Nord, także polecam gorąco. No i jeszcze autopromocja w czapeczce, bo napocząłem, bo ostatnia, słuchajcie. Napocząłem, bo ostatnia niestety, więc założyłem czapeczkę. Nasza kawa Coffee Doctor to akurat wersja zielona, ale pamiętajcie, to jest nazwa handlowa zielona. Ona nie jest zielona, bo zielona kawa to jest kawa niewypalona. 85% arabika, 15% robusta. Kawka zbalansowana, żadna z nich nie jest kwaśna. Jest jeszcze czerwona, ale oczywiście się skończyła. 60% arabika, 40% robusta. Wyświetla wam się tu na dole e-mail. Napiszcie, jeśli chcecie ją kupić. Tylko pamiętajcie, że jest tydzień przedświąteczny i z tymi wysyłkami może być różnie, także miejcie to na uwadze. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Jak się podobało kakałko, dajcie lajka, dajcie suba. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Na dzień dzisiejszy, jak przed nagraniem patrzyłem, jest 10 600 subskrypcji. Dziękuję również ojcu, miałem powiedzieć prowadzącemu, ojcu chrzestnemu tego kanału, partnerowi na bank tego kanału Wielkiej Elektroniki. Jeśli nie znacie, w co wątpię, to zajrzyjcie sobie w opisie filmu, macie link. Szymon z kanału Wielkiej Elektroniki, tudzież Spox 2. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję, bracie. I tyle. Miłej soboty życzę, miłego popołudnia. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Smacznej kawusi. Co złego to oczywiście nie ja. Trzymajcie się. Cześć.